właściwie Och9. Taki germański oprawca w dzisiejszym filmie Petrolhead chyba zsika się z wrażenia, bo mam słabość do czarnych larw w postaci Mercedesa CL C216. A dodatkowo, jeśli egzemplarz jeszcze jest w pakiecie AMG, jeśli to 600, chodźcie też się zaraźcie, tak jak ja. Maszyna ta została mi udostępniona przez dealera samochodów używanych Autokomfort z Szczecina, z Morzyczyna, 2006 rok i faktycznie jest to CL600, także V12 biturbo. Podejrzewam, iż ta maszyna, jak była nowa, kosztowała, ja wiem, 800 tysięcy złotych, już nawet daje fory i tak liczę bez inflacji, a dzisiaj możecie ją sobie kupić, wystawiona jest za 99 tysięcy złotych. Jak dla mnie ponadczasowe, chyba najładniejsze coupé od Mercedesa, ponad 5 metrów długości, ponad 2100 kg, ponad 500 koni mechanicznych i ponad 800 Nm. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem, przynajmniej się postaramy, później wam powiem dlaczego, oraz skoczymy sobie na próbę autostradową. Ale aż mi się przypomniał mój CL63 AMG, też taki czarny larweusz. Ja pierniczę, kiedyś to byli czas. Teraz czasów nie ma. Chociaż chwileczkę, 2006 rok i Mercedes produkował w tamtym czasie coś takiego, ale również coś takiego. CL to oczywiście topka. Czy to chodzi o kupejki od Mercedesa, czy ogólnie o kupejki w świecie motoryzacji. Bo tak naprawdę co? Spójrzmy na konkurencję. To co nie wiem, jakiś Audi raczej no nie. BMW też nie za bardzo. No musielibyśmy tutaj mierzyć raczej w Bentleya Continentala GT. Czarny CL C216 w pakiecie AMG to samochód, w którym słucha się Kulia. Coolio. Takie klimaty, tego już nie ma i nie wiem, czy kiedyś coś takiego powróci. No S-Coupe w salonach też już nie kupimy. Gdy widzimy takiego Mercedesa CL, możemy mieć pewność, że pod maską będzie minimum V8, bo w tych autach były montowane V8 oraz V12. Chciałem powiedzieć tylko V8 i V12. Tylko V8 i V12. Luźny Ryszard, wygląd zewnętrzny, no tutaj chyba nic nie trzeba dodawać. 5 metrów i 6 cm, masa w tej konfiguracji 2185 kg, przynajmniej według deklaracji ADAC. Pakiet AMG, no to inne progi, inne zderzaki, chociaż ten przedni zderzak na przykład jest inny niż w wersji AMG, ale taki jest po prostu w pakiecie AMG. Nie jestem pewny, czy 600 wychodziły z hamulcami od AMG z przodu, ale tutaj widzę ewidentnie takie zaciski jak w moim CL-u. Na jedno koło mamy 4 klocki hamulcowe. Felgi 20 cali, szerokość opony z przodu 255, z tyłu szersza po 275, ale wiecie co? To za mało. Jeśli jedziemy sobie, no nie wiem, 80-100 km na godzinę i wciśniemy gaz z odechy, to jeszcze przy 100 czy nawet 120 maszyna gubi nam trakcję. Trzeba mieć rozgrzane opony, by mierzyć ten wóz 100-200. Wyobrażacie to sobie? Ale o jeździe porozmawiamy sobie później. Tutaj proszę, też takie napompowane to wszystko z przodu. Też poszerzenia, proszę. Widziałem pod testem mojego egzemplarza, że wiele osób miało tutaj zastrzeżenia do tych lamp z tyłu, ale jak dla mnie one wpasowane są tutaj świetnie. Nawet zobaczcie, po tej linii, tutaj białe jest, ale przetłoczenie, jak dla mnie wszystko ok. I dupka tak się tutaj zwęża. Customowe, dorobione. Jest to karbonowy taki dyfuzorek. Końcówki układu wydechowego 4 prawdziwe. Dumny ten emblemat jak cholera. Bagażnik, szczerze mówiąc, nie wiem jaka tutaj jest pojemność, ale jest ona troszeczkę ograniczona przez system audio, który naprawdę tutaj furczy i burczy też. Klapa bagażnika elektrycznie otwierana, zamykana. A teraz najlepsze. Tego chyba już w Mercedesie aktualnie się nie stosuje. I cyk, tak i tak. Jeśli mieliśmy do czynienia z sekiem, z CL-em pierwszej generacji, drugiej, trzeciej S-Coupe, to żaden z tych samochodów nie miał słupków B. Zobaczcie, jak ten samochód jest w ogóle w zasadzie klasycznie, ale pięknie skonfigurowany. No z tyłu się już ściskać nie będziemy, ale ogólnie 4 osoby po 180 cm wzrostu takim autem mogą jeździć. Jest tutaj zdecydowanie więcej miejsca niż w mniejszych kupejkach. Proszę, V12 emblematy nawet tutaj. Nie ma tutaj podajnika pasów, ponieważ pas wysuwa się z fotela. Czarne skórki, też takie charakterystyczne, inne niż w wersjach AMG. Zobaczcie, tutaj mamy takie przyszycia. Gęściej po prostu to wszystko. W ogóle cały ten samochód jest strasznie gęsty. Tworzymy sobie drzwi. Tutaj też chromy. Jasne drewno. Nie wiem jaki to jest rodzaj, ale jest to fornir z prawdziwego drewna. To jeszcze schoweczek. Często te schowki tak luźno latają.
ale tutaj jest to po prostu na takiej jakby sprężynce. To jest wszystko flokowane. Przyciski też tutaj nie ma żadnej fuszerki, ani jakichś budżetowych rozwiązań. Fotele sterowane elektrycznie, podgrzewane, wentylowane, czy masażem są, to zobaczymy zaraz. Tutaj skóra. Tutaj również skóra na desce. W zasadzie wszystko tutaj jest obszyte w skórze, podsufitka z alkantary, ale jasnej, i też jest to wszystko, proszę, poobszywane. Ale aż japa mi się cieszy, jak tutaj się wsiada. Ja to szczerze mówiąc w ogóle nie pasuje do tego samochodu, jakoś nie wiem. Ale dobra, zamkniemy sobie okna. Proszę bardzo. I odpalimy bestię. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, tutaj nawet jest napisane V12, wersja AMG, by tutaj był zegarek IWC. Charakterystycznie tutaj działa rozrusznik. No dźwięk też jest charakterystyczny, czekajcie. Zrobimy sobie soundcheck. Widok z perspektywy kierowcy. Widoczność mega spoko. Tutaj w środku jest prześlicznie. To jest po prostu taki sweet point, jeśli chodzi o wnętrza Mercedesa. Ok, mamy tutaj ekrany, jeden tutaj, drugi tutaj, ale też po bokach zachowane są analogowe wskaźniki. Ten ekran, normalnie można sobie go tutaj regulować, w którą stronę ma być przechylony, weźcie no. Oczywiście możemy sobie tutaj przyciskać, jeśli taki samochód nie był kombinowany, no to nic tutaj nam się nie odzywa. Tutaj proszę, do sterowania multimediami przyciski. O, czy ma masaże auto? Od razu sobie sprawdzimy. Pulse mode. A, są jakieś chyba masaże. Tutaj już nawet nie pamiętam. Fotele są też pompowane. W zakrętach też nam się boki dopompowują. No proszę, tutaj taka rolka. I tutaj jeszcze, gdy otworzymy, proszę, przyciski. Tutaj też jest wszystko miękkie, wyflokowane. Tutaj jeszcze takie skróty, czy chcemy radia słuchać, czy tam, nie wiem, nawigację sobie odpalić. Proszę bardzo, jak dostojnie. Tutaj kieptacka. Co tutaj było? Aha, jest zmieniarka CD i proszę bardzo, taki jakby adapter do kart SD. To jest mercedesowski wynalazek. Otwórzmy sobie schowek. Często ten przycisk jest bardzo wytarty w tych CL-ach. Schowek oczywiście miękko wykończony, jest średniej wielkości. No nawet tutaj jest wszystko to miękkie, obszyte w skórze, wszystko jest w skórze. System multimedialny muszę Wam pokazywać, naprawdę muszę Wam pokazywać, jak to wszystko wygląda. Proszę, Armin van Buuren tutaj leci, nawigacja. Armin też pasuje do tego samochodu. Tutaj przyciskamy przycisk, żeby podnieść samochód. Po zawieszeniu za chwilkę, ale nie ma tu pneumatyki. I tutaj kolejny pakiecik fizycznych przycisków, wentylacja. Widziałem w komentarzach, że do kierownic wiele osób się czepia w tych Mercedesach, czy to 216, czy 221, bo w S-klasie jest taka sama. Też jest tutaj w skórce, drewno. Oczywiście multifunkcja. Zobaczcie, jak ładnie tutaj wszystko jest zachowane. No i przejdźmy jeszcze sobie do liczników. O, tutaj jeszcze manetka. Tempomat oczywiście aktywny, Distronic. Fabrycznie licznik powinien być tutaj wyskalowany do 260 km/h, ale w tych Mercedesach można sobie po prostu zmienić to. Czy ma być do 320, tak jak ja miałem w CL-u. To jest, widzę, do 360, tak jak w CL65 AMG. No i Rise. Zasięg, proszę, 1/3 baku, no to mamy 192 km, a bak ma jakoś 90 czy 100 litrów. W bok, no to nawigacja, audio, AMG i to też jest wgrane. Możemy zgasić, żeby było trochę jeszcze paliwa na próbę autostradową. No i podsufitka. Proszę, też wszystko tu jest flokowane albo poobszywane ślicznie. No zobaczcie nawet tutaj, jak to wszystko wygląda w ogóle, ile tutaj jest gąbeczki pod tym, coś pięknego. Myślę, że możemy zajrzeć pod maskę. No i słówko o silniku jeszcze. O, Night Vision, ale nie będzie on nam działał w dzień, dopiero w nocy się uaktywni. Znaczy uaktywni w nocy, po prostu gdy przyciśniemy ten przycisk, no to jest informacja, że jak jest jasno, no to nam się on nie odpali, dopiero gdy ciemno. Tam daleko już policja czeka, no ale i tak teścik takiego samochodu, no to tak pasuje do kontroli policji w sumie. V12. 5,5 litra. Wiele osób mówi, że właściwie ten silnik i silnik w CL65 AMG to samo. Owszem, to i to
to V12 biturbo, ale tutaj M285, tam 275. Jak widziałem, no skok cylindra jest inny, w ogóle wymiary tego silnika są inne, ale spokojnie, jak się okazuje, tutaj jest też czym depnąć. 517 koni mechanicznych, mamy tutaj strasznie mocny dół. 830 Nm. 830. I to wszystko przekazywane jest jedynie na tylną oś. 600 nie było z formatikiem, jedynie chyba tylko 500. Nie wiem jak z poliftowymi CL63 AMG, bo tam było też M157 bodajże silnik, 5,5 biturbo, ale V8. Zużycie paliwa, no to taka dyszka jakoś poza miastem, wpisane w mieście 21,3, średnio 14,3. Są to powiedzmy takie realne wartości, ale gdy będziemy jeździć spokojnie. No czego wyście się spodziewali po V12, co? Jeszcze słówko o zawieszeniu. Hydraulika, bo zawias ABC i to jest właściwie standardowy zawias w takich CL-ach, ale w zależności od konfiguracji, bo w 500 z formatikiem tylko i wyłącznie możemy takiego CL-a upolować sobie z ermatikiem, z pneumatyką normalną, ale tutaj, no to już proszę Państwa, można sobie rodeo test zrobić. Trzeba tutaj filtr, o ile wiem, wymieniać. Jest płyn. Auto ma 19 lat na karku, a wciąż jest mega zaawansowane. Ma bardzo bogate wyposażenie i świetnie się prezentuje. No kurczę, powiedzielibyście, że ten samochód ma prawie 20 lat już. Osiągi. Przyspieszenie do pierwszej setki według deklaracji producenta to podobno 4,6 sekundy, ale tak jak wspomniałem, z trakcją jest tutaj naprawdę spory problem. I tak realnie, jeśli mowa o sprincie 0-100, to właściwie tylko trakcja ogranicza ten samochód, ogranicza osiągi. Prędkość maksymalna, ogranicznik, no 250 km na godzinę, ale ta maszyna spokojnie mogłaby pojechać więcej. Ponad 300 luźniuteńko. No i dobra, ja tutaj ładuję się do środka. Myślę, że jeszcze mały soundcheck i możemy przenieść się pod autostradę. Tu pewnie zdania będą podzielone, czy V8 czy V12 będzie brzmiała lepiej, ale to już myślę kwestia gustu. Zobaczcie na ten kokpit, w ogóle na tą perspektywę. To co, palimy maszynę? Aha, i średnie zużycie paliwa, jakie mi tutaj wyszło. Jechałem spokojnie przez 44 km, właściwie jazda przepisowa ze Szczecina w to miejsce. Trochę krajówek, troszkę autostrady z 15 km, troszkę miasta. No, 12,4 litra mi takie spalanko wyszło, ale teraz wyjdzie wyższe. Nie wiem, czy ten samochód widział kiedyś takie zużycie paliwa, czy nie. No i okej. Spalanie skasowane. S. Nie wspomniałem wam, iż jest tutaj 5-stopniowa skrzynia biegów. A wiecie dlaczego? Ponieważ 7-stopniowa z tym silnikiem by nie dała rady, by po prostu wybuchła chyba. Za słaba jest. 5-stopniowy starszy automat 7226 lepiej znosi taki Newt. I w CL65 AMG też mamy 5-stopniówkę, no. No i dobra, tutaj od razu zbadamy sobie 100-200. Szyby oczywiście tutaj są klejone, ale wiecie co, musimy poczekać, bo tu jest taki uskok, a ten samochód naprawdę, on potrafi przy 100-120 km na godzinę nawet zmielić. No i dobra. Ale to jest szmaciarz. Jest kulturalnie, ale strasznie nas to wbija w fotel. 11,2. Szczerze myślałem, że nawet lepszy będzie czas, ale z drugiej strony, jak ja miałem swojego CL63 AMG, to on robił mniej więcej jakoś 11, niecałe takie prawie 11 sekund, więc to powiedzmy takie, no. Ale pełna kultura. Też ciekawe, z której strony jest wiatr. Zaraz sobie to zweryfikujemy. Ale ja tu zwolnię i 250 może dziabniemy sobie.
Widzicie, tyle niuta, taka masa, to widocznie dlatego te opony tutaj z tyłu płaczą. No nie będzie do 250, 247, 248 km na godzinę i kaganiec. No i tak sobie można jechać, nawet najwyższy bieg wbić, mamy najwyższy bieg. Obroty na kagańczyku, no to 4137 gdzieś. O, nawet nas puścił, chwileczkę, a co tu się wydarzyło? 250 przez chwilę było, widziałem. Kurczę, te 100-200 mnie zaciekawiło, w zasadzie to by pasował ten czas, no bo 500 koni mechanicznych, ale też wolniejsza skrzynia, ciężki samochód. Ale ja bym to zweryfikował jeszcze raz. Ciekawe jaki tutaj mamy wiatr. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Najpierw... Ale szumi. Ja pierniczę. Najpierw trochę z górki, potem teraz troszkę pod górkę. No i 10,46 teraz. Ciekawe. Zawrócimy i sprawdzimy jeszcze raz. No, to już taki czas naprawdę spoko. Ja pierniczę, ale tym samochodem się jedzie. Naprawdę, taki kurczę... Taki CL. Czarna larwa rozpędzona po niemieckiej autostradzie bez ograniczenia prędkości. Pewne prowadzenie. Te CL to tak przy 280-300 już zaczynają troszeczkę tak bujać. Nie wiem, czy to jest kwestia zawiasu czy czego, ale czasami auta z segmentu F, to jest w sumie kupejka, ale S-klasa można powiedzieć, no. Powiedzieć, taki CL i S-klasa to praktycznie to samo, ta sama płyta podłogowa. Jechaliśmy sobie na Szmyln. Bo wiecie, auta już takiej wielkości przy 300, przy 300, no to potrafią faktycznie jakieś takie zabujanko mieć. Nie no, jak komuś przy takich 200 na przykład buja, to coś chyba musi mieć z autem nie tak. Teraz soundcheck. Ale to jest świnka. No i dobra, dzida. Tu trochę ryk, ale bardziej też szum taki raczej z wydechu. Generalnie wersje AMG Mercedesów gadają głośniej i tak bardziej wyraziście, a jeśli mowa o 600-kach, to raczej właśnie mają one być takie troszkę bardziej stłumione. No i ta zmiana biegów, jakby troszkę szybciej ta skrzynia chodziła, to lepszy by taki był czas. Dobra, ja tutaj kasuję Raceboxa. Myślę, że zaraz sobie takie 100-200 zrobimy, co? Ale nie tutaj, za duży ruch. W tych Mercach jest coś takiego, że wiecie, te 100-200, ok, są troszkę szybsze samochody na ulicach, zdarzają się, możemy je spotykać, ale jeśli mowa o prędkości maksymalnej, to jest po prostu, no mój nawet, no to 319 leciał, robiąc niecałe 11 sekund 100-200. A tak chyba według GPS-u jakoś 311 leciał? Najlepiej coś takiego. Czy wiecie co, tutaj wyprzedzimy towarzystwo. Później zwolnimy i zbadamy te 100-200 jeszcze. Chyba troszkę dalej. No tu możemy tak polecieć sobie po prostu do kagańczyka prowizorycznie. Tak się delikatnie trzyma gaz, tak lekko się rozpędza, ale te 250 i stop kolegę. Tu będzie dobry moment na 100-200 i teraz będzie troszkę z wiatrem. Mniej więcej równo. No i 10,3. Bardzo ładnie. No i zwalniamy. No i dobra, myślę, że próba autostradowa kompletna, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten cały test, ten cały pakiet petrolheadowy w postaci pomiarów Raceboxem, a właśnie 0-100 nie mierzyłem, ponieważ robiłem lekko ponad 5 sekund.
ale tu jest za duży problem z trakcją. Ale pomiar 100-200, prędkość maksymalna, soundcheck, prezentacja i tak dalej. Było to coś pięknego. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.